To może jest banalne, ale bez pięknych melodii jednak nie ma muzyki. Ja jestem melodystą i nie wstydzę się tego. To słowo, jakiem użył 30 lat temu, to by oczywiście wszyscy się zwrócili przeciwko mnie i wyśmiali nawet może. Ale ten, kto nie używa melodii, tak to widzę teraz oczywiście, po prostu nie jest kompozytorem. Chopin miał wszystko. Miał łatwość pisania melodii, której nikt nie miał z jemu współczesnych. Prawda, że rozpoznajemy Chopina po melodii, a nie po harmonice, bo normalny człowiek słuchając nie słyszy nawet tej harmonii. Ale również harmonika chopinowska jest zawsze świeża i współczesna. No, Chopin był oczywiście największym kompozytorem, ale jednak pisał tylko na fortepian. Ja bym tak nie potrafił. Ja ciągle szukam trudnych jakichś rozwiązań, form jakichś, które jednak przede mną prawie jeszcze nikt nie napisał. A poza tym tworzenie jest zabawą. Trzeba po prostu to lubić. Przez lata nikt nie pisał polonezów, może dlatego, że bali się właśnie Chopina, żeby nie. Ja się nie boję Chopina. Sam pomysł, który wpadł mi do głowy niefortunnie, to znaczy, żeby napisać poloneza. No nie jest to takie proste, napisać poloneza po chopinowskich, właściwie wielkich polonezach. Tym bardziej, że to nie jest, to jest koncertowy polonez, to nie jest polonez na studniówki. A nawet czasem są rytmy niepolonezowe, znaczy takty, na przykład na 4, czy na 2, czy na 3/8, także jakby ktoś chciał go zatańczyć, to by sobie połamał nogi chyba jednak. Tu jesteśmy w Jastrzębiej Górze od 52 lat. Bez przerwy tu przyjeżdżamy na wakacje. Moglibyśmy jeździć gdzieś tam pod palmy. Nie, przyjeżdżamy w miejsce, gdzie przeważnie nie ma pogody. Dla mnie to jest wspaniałe, dlatego, bo wtedy rodzina wychodzi na plażę, a ja siedzę i komponuję, mam święty spokój. To samo jest w Krakowie jednak, no i w Lusławicach. I tylko w tych trzech miejscach komponuję. I tu zresztą powstały wszystkie najważniejsze moje utwory. Te duże, oratoryjne, 7 bram, 8 symfonia, credo. Wszystko to właśnie powstawało tutaj. Przez całe życie wstawałem bardzo wcześnie, o 6 godzinie przeważnie. I miałem taki rytm pracy. No ale z biegiem lat jednak lenistwo często bierze górę. Wstaję na przykład o 8, to już jest bardzo późno. Ale też chyba już mam wprawę pewną, to znaczy co kiedyś cały dzień musiałem siedzieć nad 3 taktami, ja to mogę zrobić za 10 minut. I ja tak zmieniam mój styl, technikę szczególnie, może nawet nie styl, technikę, że nawet ja często nie bardzo się mogę w tym połapać. To znaczy, że mnie jest ciągle mało. Ktoś teraz zrobił indeks moich utworów wszystkich. Jest jednak prawie 170 utworów, nie licząc tych, które pisałem do teatru, i 170 poważnych utworów. No chyba rzadko który kompozytor zdoła w swoim życiu napisać tyle.
Co można powiedzieć o przyszłości? Nic. Nie wiadomo, jaka ta ludzkość będzie wyglądać za 50 czy 100 lat. Niczego nie można przewidzieć. Ale chciałbym, żeby moja muzyka jednak została. To znaczy, że tak jak Chopinowska została, czasy się zmieniały, a muzyka Chopina zostaje, tak mam nadzieję, że moja też.